serdecznie w 17 odcinku podcastu Odgłosy Sztuki. Jego tematem będzie doradztwo w zakresie kupowania sztuki i tworzenia własnej kolekcji. Moją gościnią jest Anna Tejs, dziennikarka i popularyzatorka sztuki. Ania regularnie współpracuje z polskim wydaniem magazynu Vogue, prowadząc podcast Szturm Sztuk, który bardzo cenię i regularnie go słucham. Muszę powiedzieć, że to jest taki głos, który jak po raz pierwszy usłyszymy, to nie można się w nim nie zakochać. Ania publikowała m.in. w Newsweeku, Esquire i Arte al Dia. Pracowała też jako art advisorka dla kilku znaczących kolekcji sztuki, zarówno tych prywatnych, jak i korporacyjnych. Dzieli swój czas między Warszawę i Santo Domingo. Tym bardziej cieszę się, że możemy dzisiaj spotkać się i porozmawiać w Krakowie. I to do tego w wyjątkowym miejscu, bo w willi profesora Karola Estreichera. To obecnie jeden z oddziałów muzealnych Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie. Aniu, witam Cię serdecznie. Dziękuję, Delfino, za to zaproszenie. Dzień dobry, witam Państwa. Na czym Twoim zdaniem polega zawód art advisora, art advisorki, czyli ujmując to po polsku, doradcy, doradczyni w zakresie sztuki? Jaka jest też różnica między tym zawodem, a takimi zawodami, które znamy, czyli na przykład zawodem marszanda czy galerzysty? No to jest bardzo dobre pytanie. Ja bym przekornie zaczęła od takiej odpowiedzi, że pewnie w znacznej części ta profesja polega na bronieniu tej profesji, tak? Czy na odpowiadaniu na takie pytanie, a po co w ogóle taki zawód i czym się pani zajmuje? A zupełnie serio. Doradca w zakresie kolekcjonowania czy art advisor, ten termin przyjął się w Polsce, moim zdaniem dosyć arbitralnie wybrany. To się nazywa art consultant, w innych językach po prostu konsultant. W każdym razie trzymajmy się dzisiaj na potrzeby tej rozmowy terminu art advisor. Taka osoba zajmuje się z jednej strony przygotowaniem kolekcjonera do zakupu, czyli całym procesem edukacyjnym, procesem przedstawiania możliwości. W dalszej kolejności zajmuje się samym zakupem formalnie. Bardzo często przygotowuje ten zakup pod kątem prawnym. I z trzeciej strony zajmuje się już funkcjonowaniem tej kolekcji, czyli stroną administracyjną i w moim przekonaniu też stroną popularyzatorską. To jest takie, brzydko rzecz ujmując, 360 stopni wokół zakupu pracy i wokół relacji z kolekcjonerem. Czym to się różni od kuratora i marszanda? Trochę wszystkim. To znaczy marszand, kurator jednak pracuje pod jakimś jednym parasolem. Często to jest taki parasol swój własny, parasol galerii, którą się prowadzi, parasol instytucji. Natomiast art advisor w moim przekonaniu powinien być osobą trochę niewidzialną. To jest człowiek, który nie ma czapki, nie ma wizytówki, jest serwisem pewnej idei, pewnej praktyki kolekcjonerskiej, nie jest związany z jednym adresem. Czyli pośredniczy pomiędzy wieloma podmiotami, wieloma artystami, wieloma galeriami, wieloma targami sztuki i kolekcjonerem. Ta praca może się odbywać w sposób wyłączny, czyli pracujemy dla jednego kolekcjonera, albo może art advisor pracować z grupą kolekcjonerów. W polskich warunkach zdarzają się oba modele. Oba są najeżone wyzwaniami. Ja pracuję w tym drugim modelu, czyli pracuję z grupą kolekcjonerów. Wydaje mi się, że też gdzieś już poniekąd odpowiedziałaś na to moje drugie pytanie, które sobie zanotowałam, czyli czym różni się ten proces art advisingowy od tego, z czym wydaje mi się, że w takim popularnym znaczeniu kojarzy się nam doradca w zakresie sztuki, czyli po prostu doradzamy komuś na tym pierwszym etapie od takiego przypadkowego zakupu. Bardzo brzydko rzecz ujmując, takie panie, kup pan, tak? Powinien pan, albo będzie z tego odpowiedni zwrot. No tak, no to jest ten temat, który bardzo mocno w
w tej chwili chyba w różnych obszarach obiegu sztuki, rynku sztuki zaczyna się przebijać do świadomości, czyli temat odpowiedzialności i powinności. Bo to jest stosunkowo łatwe sformułować taką rekomendację. Proszę pana, już tak elegancko ją formułujemy, proszę się zainteresować tym konkretnym artystą, tym konkretnym dziełem sztuki. Pewnie jedynym progiem wejścia tutaj w ten obszar jest tylko relacja z kolekcjonerem albo z potencjalnym kolekcjonerem, bo w polskich warunkach bardzo często pracuje się z osobami, które dopiero rozpoczynają przygodę ze sztuką albo w ogóle chciałyby otworzyć temat kolekcjonowania. Raczej rzadko z różnych powodów pewnie dojdziemy do tego. Pracuje się z kolekcjonerami już dojrzałymi. No więc jedynym progiem jest relacja z taką osobą i później te rekomendacje już można relatywnie łatwo formułować. Też mówię o tym otwarcie, to nie jest pewnie jakaś szalenie niedostępna wiedza, zidentyfikowanie takiego artysty czy takiego obszaru sztuki, który jest ciekawy rynkowo i ciekawy intelektualnie. Natomiast wracając do tego tematu powinności, odpowiedzialności, no to jednak uważam, że powinno się myśleć o tym w tym całościowym ujęciu i odpowiadać też za proces edukacyjny, identyfikować niebezpieczeństwa, zagrożenia i później jakoś tam zostawać z tą kolekcją. Dosyć często zdarzają się takie prośby, pytania od kolekcjonerów. No dobrze, no ale to gdzie ja mam to oprawić? Albo, a może No by mi to dokładnie. pani przewiesiła, albo chciałbym wyprowadzić te dzieło sztuki spoza Polski, poza Polskę, jak to zrobić? I teraz tak mówienie o tym, że to zamknęło się tylko w zakupie i już nie odpowiadam za te inne rzeczy, no to byłoby niezręczne. To nas odsyła do takiego wniosku, że to Art Advisory to jest taka praca na lata i chyba tak jest. Odpowiedzialność na lata, znowu chyba tak jest. I też jakaś gruba skóra związana z tym, że rynek się zmieni na pewno przez te lata i część tych rekomendacji, które wcześniej sformułowaliśmy, się negatywnie zweryfikuje. I Na to jest też musimy być przygotowani, myślę, zarówno kolekcjonerzy, jak i doradcy. Tak, tak. I o tym trzeba powiedzieć, że nie jest możliwe sformułowanie takich poleceń, które będą wyłącznie hitowe. Nie? I ja też przyznaję się do tego. W przeszłości kilkakrotnie rekomendowałam pracę artystów, którzy jakoś tam od tego głównego nurtu rynkowego się odsunęli z różnych powodów albo zostali odsunięci na ten moment. Kto wie, co będzie się z nimi później działo. Na całe szczęście udało mi się w większości poprowadzić te relacje w taki sposób, że nie dostałam wielkich zażaleń z tego powodu, a wręcz przeciwnie, to też była ciekawa lekcja dla tych kolekcjonerów, z którymi pracowałam. Wydaje się, że to jest też coś takiego, na co klientów trzeba przygotować, prawda? Tak. Na tę weryfikację negatywną. Tak, i tutaj jakby scenariusz oczywiście, od którego zaczynamy, jest pozytywny. I przy obecnym rynku sztuki te scenariusze pozytywne jest relatywnie łatwo jakby doprowadzić do realizacji. Natomiast ja pracuję w tym zawodzie mniej więcej 20 lat i już różne rzeczy widziałam. I wydaje mi się, że przyjdzie taki moment negatywnej weryfikacji albo przestawienia zwrotnicy z takiego wzrostu, w którym teraz jesteśmy. Myślę, że jesteśmy w ogonie tego wzrostu. Teraz przychodzi drobna korekta, ale będzie też załamanie rynkowe. No i kurczę blade, wtedy trzeba sobie powiedzieć, zbieraliśmy też z innych powodów niż tylko te, żeby móc później wyprzedawać z zyskiem. A w tym kontekście, no właśnie, kupowania i późniejszej weryfikacji, powiedz, czy obecnie twoi klienci, albo to, jak ty to postrzegasz, czy oni kupują tak zwane nazwiska, czy prace, które są interesujące? Świetne pytanie. No niestety, ja przyznam ci się, Delfino, że nawet ja czuję się czasami oczarowana magią nazwiska, bo to jest tak, że szukasz na rynku
Prac gwiazd. I to też jest moment dla pośrednika, moment takich emocji, wyczekiwania. I czuję się jak w poczekalni jakiegoś bardzo egzotycznego dworca. Jak ten pociąg już przyjeżdża i słyszę po prostu jak para bucha, to myślę sobie, kurczę blade, nieważne czy to jest Orient Express czy PKP, po prostu bierzmy to, co jest. No ale chodzi też o to, żeby się zastanowić rzeczywiście, czy to jest rzeczywiście dobra praca. Więc powiedziałabym tak, w pierwszej kolejności nazwiska, w drugiej, jak już wszyscy ochłoniemy, to jednak przypatrujemy się warunkom, które spełnia to dzieło sztuki, stronie formalnej, kompozycji i tak dalej. No i z bólem serca też czasami mi się zdarza mówić, no niestety chyba to jest za słaba praca, proszę się zastanowić, czy naprawdę chcemy. A jak tak ogólnie mogłabyś zidentyfikować typy klientów zbierających sztukę? Mhm. Ciągle jest tak, że dużą częścią kolekcjonerów są osoby, które wychodzą od pustej ściany. I dla mnie to jest bardzo w porządku motywacja, bo też mimo ogromnego biegu do przodu, który się odbył w ostatnich latach, jesteśmy taką częścią świata, która nadrabia jakiś rodzaj straconych szans, przerwanych historii, przerwanej ciągłości i nie wpisujemy się w linię praktyk, które były w naszych rodzinach tam od 7 pokoleń w sposób nieprzerwany trwały, tylko po prostu tam próbujemy coś łatać. I te puste ściany, które tak bolą tych moich kolekcjonerów, są zazwyczaj bardzo dobrym punktem wyjścia do zastanowienia się, co, jak, w jaki sposób, czy chcemy kupować w domach aukcyjnych, czy chcemy i mamy czas na to, żeby chodzić po galeriach, czy chcemy poznawać artystów, w jaki sposób chcemy poprowadzić to wszystko. I to zazwyczaj się kończy takim kolekcjonowaniem w modelu zrywu dwuletniego, po którym przychodzi już taki etap punktowych zakupów. Drugim typem kolekcjonera jest kolekcjoner świadomy, który przychodzi do mnie z listą tych mitycznych nazwisk i mówi: Pani Anno, prosiłbym o 15 obrazów Ewy Juszkiewicz na wczoraj. I ja wtedy mówię, dobrze, to zastanówmy się, co realnie możemy zrobić. I to jest typ osób, no, z którymi się bardzo interesująco pracuję, zresztą z każdym kolekcjonerem, które stawiają wyzwania. Ich jest coraz więcej i łączę to z tym wzrostem rynku sztuki, przede wszystkim ze zwiększaniem się liczby kolekcjonerów. Jest też typ kolekcjonera spekulacyjnego, czyli osób, które kupują bardzo dużo prac, przede wszystkim młodych artystów i później próbują wykonywać pracę galerii, czyli kształtować ich kariery, wspierać ich kariery. I do pewnego stopnia uważam, że to też jest interesująca praktyka, bo ona wypełnia jakąś lukę związaną ze sprawczością w obiegu sztuki. Tak? Jeśli jest jakakolwiek siła, która wspomaga biografie artystyczne ciekawe, to nie należy jej lekceważyć i należy się nad nią pochylić też jako nad jakąś działalnością z misją i z myślą. Chociaż oczywiście tam jest ten element spekulacji czy oczekiwań finansowych. Wspomniałaś o tym, że kolekcjonerzy coraz częściej przychodzą do ciebie wyposażeni już w taki ogrom wiedzy, przygotowani po prostu do tych zakupów. Jak w tym kontekście myślisz, że będzie się zmieniał zawód właśnie doradcy czy konsultanta w zakresie kupowania sztuki? Świetne pytanie. Ja mam to szczęście, że też pracuję z osobami, które wykonują zawód art advisora od kilku dekad, nie tylko w Polsce. I chociaż nie szaleję za takim rozróżnieniem i dychotomią Polska-świat, no to jednak jest tak, że jeśli chodzi o ten rodzaj praktyki, my jesteśmy
trochę w historycznym tyle i nadrabiamy znowu jakieś zapóźnienia. I warto się przyjrzeć temu, jak wygląda ta praktyka na bardziej rozwiniętych i okrzepłych rynkach. Mhm. I tam ta odpowiedzialność mityczna, o której mówiłam na początku, to już jest, powiedziałabym, główna kwestia i coś, co jest w świetle reflektorów w pierwszej kolejności, nawet bardziej niż praca. Tam praca Art Advisora polega, uwaga, na zabezpieczeniu interesów galerii i artysty, co wydaje się niemal szokujące z polskiego Wow. punktu widzenia, tak. Bo my tutaj cały czas myślimy o zadowoleniu kolekcjonera, co jest Dokładnie. super, Mhm. ale no, to jest jakiś rodzaj dialogicznej sytuacji i te dwie strony powinny mieć zrównoważony zestaw jakby punktów do satysfakcji. Aha. Art advisorzy w Stanach, we Francji pracują w taki sposób, żeby sformułować odpowiednie klauzule dotyczące sprzedawalności późniejszej. Wypracowują modele tego, co może się dalej stać z pracą. Zobowiązują kolekcjonera do jakiegoś wystawiennictwa. I tak naprawdę w moim przekonaniu już trochę mało co ich interesuje po tych mitycznych bokach, czyli w tej pierwszej części procesu edukacyjnej części Tak. i w tej drugiej jakby później administrowania kolekcją. Tylko to jest wszystko skupione na tej części właśnie zabezpieczenia kontraktu. To jest praca przypominająca pracę, uwaga, notariusza, czyli znacznie mniej chyba taka mitycznie interesująca, niż to się w Polsce uważa o zawodzie art advisora, bo bardzo często słyszałam, że to jest świetny zawód, bo się dotyka tych wszystkich dzieł sztuki i nic się nie robi i mało się pracuje. No, czy praca notariusza jest sexy? Pewnie tak, ale myślę, że jednak mniej niż taka spopularyzowana czy zmitologizowana praca art advisora i wydaje mi się, że ten zawód będzie w tę stronę dryfował też w Polsce. Pojawiła się w naszej rozmowie galeria i w związku z tym wydaje mi się, że dobrze byłoby chociaż przez chwilę przyjrzeć się temu, jak wygląda ta relacja art advisor, galeria, a artysta. To jak już zaczęłaś, prawda? Tak. Ja się tutaj uśmiecham, bo to nie jest proste i to też zależy od tego etapu, czy tego odcinka, na którym jest sinusoida rynku, tak? Wiadomo, że w momencie, w którym galerii jest ciężej sprzedawać pracę, nawet dobre prace, trochę prościej pracuje się art advisorom, którzy przychodzą i mówią: droga pani galerzystko, drogi panie galerzysto, proszę, tutaj jest taki kolekcjoner, jakby był pan uprzejmy znaleźć mu dobre prace, przytrzymać je na przykład 3 miesiące po zamknięciu wystawy i jakby pan proszę uprzejmie nie pokazywał tych prac komuś innemu, to ja byłbym zobowiązany. I w momencie, w którym do galerii kolekcjonerzy zgłaszają się sami drzwiami i oknami, Dokładnie. takie prośby spotykają się z życzliwym śmiechem galerzystów. W momencie, w którym tych kolekcjonerów nie ma, to może być coś, co pozwala im kontynuować ciekawą działalność i tak dalej. W tej chwili, tak jak widzę ten model współpracy w Polsce, to art advisorzy się galeriom niekoniecznie przydają. I to też należy uszanować. No ale wiadomo, że przyjdzie ten dołek i wtedy może wszyscy jakoś inaczej podejdziemy do naszych współprac. Mówiąc zupełnie serio, ja w swojej praktyce mam przykłady takich relacji, które trwają przez wiele lat i bardzo to sobie cenię, że są galerie, które widzą w tym długofalową wartość i dziękuję im za to. Natomiast to jest taka pozycja trochę na doczepkę i na siłę w ujęciu rynku pierwotnego z galerią. Troszkę inaczej to wygląda przy artystach,
którzy nie No mają właśnie. reprezentacji galeryjnej. I tam Art Advisor może wjechać na białym koniu i powiedzieć: proszę pana, proszę pani, dzięki mnie zacznie pan sprzedawać. I to jest wtedy troszkę bardziej zbliżone do pracy marszanda, ale uważam, że nigdy się to, czy galerzysty, ale nigdy to się do tego, nigdy te prace się nie zrównają, dlatego że niemożliwa jest, w moim przekonaniu, współpraca z artystą, Art Advisora w taki sposób, jak robi to galeria. Chociażby przez niemożliwość prowadzenia linii kuratorskiej, proponowania wystaw, więc to jest coś, co się robi z doskoku i znów trzeba to robić odpowiedzialnie, bo takie relacje się zawsze kończą i to trzeba gdzieś od samego początku powiedzieć, że to nie zastąpi reprezentacji galeryjnej. I jeśli chodzi o same zakupy, no to bardzo dużo i głośno mówi się o tym, że w Polsce kupujemy głównie malarstwo. Och tak, kupujemy to malarstwo, już może byśmy przestali. Żartuję oczywiście. Ale no właśnie, a może inne media? Czy w ogóle widzisz, że jakieś inne media się przebijają? To jest świetne, że inne media się przebijają do świadomości kolekcjonerskiej. I tutaj ogromną pracę wykonują popularyzatorzy sztuki, dziennikarze, świetną pasę taką dziennikarską, czy jeśli chodzi o publicity, ma tkanina artystyczna, bardzo dużo ciekawych wystaw też się wokół tej tkaniny dzieje, odbywa. I wydawało mi się, że to będzie się przekładać na zakupy, podczas gdy ciągle jest tak, że sprzedanie świetnego kilimu, świetnego nazwiska jest dużo, dużo trudniejsze niż praca na płótnie. I jednak wydaje mi się, wracając do tego wątku nadrabiania straconych lat, że my mamy w sobie traumę innych mediów, że te obrazy na płótnie w razie kryzysu można wyjąć z ramy, zrolować, zakopać w ogródku i że to jest coś, o czym kolekcjonerzy też myślą. No a instalacji rzeźby, czy nawet tkaniny nie jesteśmy w stanie ochronić, to jest pierwsza rzecz. A druga, no pewnie malarstwo na płótnie jest czymś, co jest przystępne, jeśli chodzi o próg kompetencyjny, kojarzy się ze starą burżuazją, z jakimś rodzajem nobilitacji, z czymś, czego nie mieliśmy. Myślę tutaj o 40-latku i o tym klasycznym portrecie przodka. Może jest tak, że wszyscy trochę jeszcze nosimy w sobie tę tęsknotę i próbujemy to nadrobić. A powiedz, czym twoim zdaniem kierujemy się przy zakupach sztuki? Mówiłyśmy o nazwiskach. Czy tutaj przeważają, no właśnie, trendy mody, czy preferencje kupującego, a może no właśnie ta pusta ściana i kupowanie sztuki do konkretnych pomieszczeń? Wiesz co, ja myślę, że to są takie równorzędne motywacje. Jeszcze bym, i one są obecne, jeszcze bym do tego dodała taką motywację. To jest straszne, Delfino. Mam nadzieję, że wszyscy przełkniemy tę wypowiedź, ale wydaje mi się, że warto, żeby ona wybrzmiała. Taką motywację, żeby było przyjemnie. I bardzo wiele sztuki świetnej, jakościowej, która rynkowo radzi sobie dobrze, nie jest dobrze przyjmowana przez kolekcjonerów ze względu na swój ciężar gatunkowy. I myślę tutaj o sztuce krytycznej, o tym wszystkim, czego w domu niekoniecznie się... To jest bardzo ważny punkt, bo moi przyjaciele, którzy często mnie się pytają, co radzę, jak już ja prześlę te swoje rekomendacje, to mówią, wiesz, Delfino, ale to jest zbyt mroczne. Ja nie byłbym w stanie, czy nie byłam w stanie z tym mieszkać. I można się na to obrażać, ale jednak
to jest jakaś racja. I przez wiele lat przyjmowałam te głosy po prostu tak no, rejestrując i uwzględniając ich obecność w moim otoczeniu. Myślałam, aha, no dobrze, no to Państwu się nie będzie podobać, to nie będę proponowała, ale zobaczyłam całe takie kolekcje, z których rugowane były te wątki traumy, mroku, historii, które są obecne w bardzo dobrej polskiej sztuce i zobaczyłam później, że te kolekcje mają sens. I przekonałam się do tej racji kolekcjonerów związanej z unikaniem, nazwijmy to gravitas w kolekcjach prywatnych. Przy czym oczywiście od tej reguły zdarzają się wyjątki i pracowałam na przykład ze świetną kolekcjonerką, która kupowała bardzo dużo prac Mirosława Bałki i Zbigniewa Libery i wychowywała swoje dzieci malutkie pod pracą Lego. I te dzieci kochały oczywiście te prace i mówię, mamo, zobacz tutaj, o, jeszcze jedna, jak fajnie, mamy pudełko do kompletu, więc to wszystko jakby zależy od podejścia i od kultury domu, ale myślę, że jednak takie postawy są w mniejszości. I ostatnie pytanie, bo spotykamy się w Krakowie. Ty mieszkasz również albo między innymi w Warszawie. I jaką Twoim zdaniem rolę na rynku sztuki pełni Warszawa, jaką Kraków? No i czym te miasta są dla siebie albo mogą być dla siebie nawzajem? Bardzo ciekawe pytanie. No tak z praktyki przyjęło się, że Kraków wytwarza, a Warszawa konsumuje. I to jest okrutne rozróżnienie, które się powoli zaciera na całe szczęście, ale myślę, że tak to kurczę jest, że wszyscy tam w Warszawie patrzymy uważnie na kiełkujące oddolne galerie, na debiuty warszawskie, krakowskie, Krakowskie, tak. na dyplomy krakowskie i szukamy tego bijącego źródła w Krakowie. Pewnie jest tak, że ciekawe, młode biografie artystyczne warszawskie, są szybciej zawłaszczane i rozdrapywane. I tam jest taka mniej cierpliwa kolejka, więc w tym sensie do Krakowa warto się wybrać, bo może jeszcze nikt tam nie założył czapki jakiemuś młodemu, ciekawemu artyście. Natomiast rozmawiamy w okolicy trwania targów Art Fair Kraków. Pojawiają się nowe rozwiązania budujące rynek kolekcjonerski w Krakowie, lokalny. I ja mam takie poczucie, że historycznie Kraków, pozwolę sobie na taką arogancką wypowiedź z miejsca, w którym siedzę, bo nie znam się, tak? To jest moja wypowiedź z odległości, tak to wygląda, że Kraków ciąży w naturalny sposób do jakichś innych ośrodków, które są ciekawe, do Wiednia, do Pragi. Budowanie rodzaju synergii z tym euroregionem kolekcjonerskiej wydaje mi się potencjalnie bardzo ciekawym kierunkiem rozwoju. I odchodzenie od tej dychotomii Warszawa-Kraków byłoby dla mnie interesujące. No, odwrócenie tej sytuacji o 180 stopni na razie nie wydaje mi się możliwe, ale kto wie, może kiedyś. Pytanie, czy jest w ogóle pożądane przez Kraków, tak? Czy te pociągi mogłyby chodzić w drugą stronę i czy Państwo z Krakowa byliby w stanie kupować masowo warszawskich młodych artystów? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się to takie krzywdzące dla obu stron, czy redukujące możliwości obu stron, to co się w tej chwili dzieje, czyli właśnie ta dźwignia produkcja, konsumpcja i na przykład ucieczka Krakowa w ten euroregion wydawałaby mi się ciekawa, no bo to jest później pytanie, jak długofalowo mogą kształtować się kariery tych artystów i na ile szybkie trafienie do domów kolekcjonerów coś im daje, a na ile nie. I właśnie wydaje mi się, że gdyby te prace krakowskie, w cudzysłowie grubym, się rozpierzchywały tutaj po lokalnym rynku, to byłoby później ciekawiej na przykład dla lokalnych instytucji znów je pozyskiwać na wystawę. Tak mi się wydaje.
ruchliwość prac osadzonych w kolekcjach prywatnych warszawskich oceniam jako niewielką. Znaczy później wychodzenie ich na wystawę. A to dla mnie jest duże zaskoczenie, muszę przyznać. Dobrze, życzmy sobie, myślę, owocnych kontaktów i wielu kolejnych rozmów właśnie o sztuce i ze sztuką. Ja dziękuję serdecznie za gościnę w tym wyjątkowym muzeum, w którym dzisiaj nagrywamy. Gdzie są wspaniałe obrazy. Chciałabym je wszystkie zarekomendować. Niestety jest to niemożliwe. Dziękuję.